Bum, cześć siemanko, z tej strony Patryk i witam Cię w kolejnym odcinku z Jak budować w Minecraft na moim kanale. Dzisiaj zbudujemy taki oto nowoczesny leśny dom, który jest widoczny na miniaturze i który widzisz teraz na swoim ekranie. Jeżeli już teraz ten domek Ci się podoba, to doceń moją pracę zostawiając w pełni darmową subskrypcję, dołączysz tym samym do elitarnego grona moich widzów. Możesz również zostawić łapkę w górę i jakiś fajny komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jeżeli chodzi o wnętrze tego domku, to macie tutaj naprawdę sporo miejsca. Dlaczego? Bo chociażby sam parter jest na wysokość 4 kratek, więc tutaj macie naprawdę ogrom miejsca. Natomiast oczywiście po wejściu, jak wejdziemy sobie tutaj do tyłu, to mamy bardzo fajne wyjście tutaj właśnie do lasu, gdzieś jakbyśmy chcieli, lub jeżeli chcemy, możemy tutaj zaaranżować bardzo ładny ogród. Po wejściu z powrotem i pójściu na górę, a raczej wejściu naszymi zakręcanymi schodkami na górę, mamy tutaj nieco niższe pomieszczenie, ponieważ jedynie na 3 kratki. Oczywiście możecie je zrobić na 4, jeżeli Wam się podoba. No i oczywiście do tego 2 świetliki, jeden na 2, drugi na 3 szerokości i naprawdę zarąbisty widok tutaj chociażby na rzekę, czy na inne rzeczy, w zależności od tego, gdzie zbudujecie sobie ten domek. Oczywiście tutaj na przykład możecie sobie zrobić jeszcze coś takiego i tutaj zrobić sobie taras. To wszystko zależy tak naprawdę od Was, ale moim zdaniem ten domek wygląda naprawdę niesamowicie, więc może po prostu przejdźmy do budowania. Jeżeli chodzi o materiały, jakie są potrzebne do zbudowania tego domku, to w tym momencie wyświetla Ci się na ekranie pełna lista materiałów, która jest Ci potrzebna do zbudowania właśnie tego domku. Jak widzisz, trochę tego jest, ale moim zdaniem naprawdę warto to zebrać, żeby zbudować taki super domek. Teraz z kolei wyświetlają Ci się wymiary tego domu. Jak widzisz, te wymiary nie są jakoś mega gigantyczne, więc na pewno sobie poradzisz z budową tego domku. Pamiętajcie tylko, że wszystkie wymiary są podawane od tej kratki do tej kratki, od tej kratki do tej, od tej do tej, od tej do tej i tak samo tutaj od tej do tej, od tej do tej, od tej do tej i tak dalej, i tak dalej. Wejście naszego domku znajduje się oczywiście z tej strony, więc może przejdźmy do budowania. Na początku zróbmy sobie to nasze największe okno i tutaj musimy pamiętać jedną ważną rzecz, że to okno ma wysokość raz, 2, 3, 4 kratki, raz, 2, 3, 4 kratki na 5 szerokie. Czyli tutaj możemy sobie to ładnie już zamknąć i tu mamy zrobione nasze wypasione okno. Idąc dalej, tutaj możemy sobie to przeciągnąć w taki oto sposób, moim zdaniem, bez najmniejszego problemu. Teraz tutaj musimy sobie zrobić kolejną rzecz, czyli tutaj robimy coś takiego i podnosimy sobie, mając świadomość, że tu okno musi być na 3 kratki. Raz, 2, 3, wszystko się zgadza, jest. Idziemy sobie dalej, tutaj sobie budujemy w taki oto sposób. No i teraz tu będziemy robili sobie wejście. I teraz tak o, możemy to zrobić w taki oto sposób, ja sobie to właśnie zrobię w ten sposób, tak jak tutaj widzicie, tylko może troszeczkę to poprzesuwam. To zrobię sobie to może w taki sposób, ok. Czyli tutaj robię sobie coś takiego, cyk, cyk, tu sobie to podnoszę, ok, tu możemy oczywiście sobie zrobić, jeżeli chcemy mieć to ładnie, to zrobić też, żeby to było pionowo, bo ja tutaj buduję, nie pamiętam jak to się nazywa, no ale z tego właśnie tutaj buduję i ja zawsze wolę, jak to jest obrócone tak pionowo, w taki oto sposób, że te słoje idą tak, wiecie, pionowo, nie? Tutaj oczywiście robimy tak samo, tylko że tutaj będziemy mieli, proszę ja Was, coś takiego. Ok, i mamy tutaj zrobione okna. Jeżeli chodzi tutaj o dół, no to tutaj dół możemy zrobić w taki oto sposób, że sobie zrobimy coś takiego. Ok, tu z kolei możemy sobie zrobić beton. Dodatkowo tutaj, w tym miejscu, robimy sobie coś takiego właśnie z betonu. Teraz w tym miejscu robimy sobie na 3. W taki sposób, ok, no i teraz tak naprawdę pozostaje nam zrobić schodki. Schodki oczywiście sobie wysuwamy elegancko, tutaj z tego co pamiętam miało być w tym miejscu, także tutaj troszeczkę niżej powinny się zaczynać, o właśnie tak, w tym miejscu, teraz tutaj cyk, cyk, cyk i tutaj cyk, cyk, cyk i to się nam ładnie wszystko zgrywa pięknie. Teraz tak o, tutaj robię sobie coś takiego, ok. I tutaj sobie przeciągam w ten sposób, robiąc sobie tutaj pierwszy ogródek. Tutaj robię sobie z kolei coś takiego.
elegancko. No i tu możemy ten ogródek nawet trochę przeciągnąć, bo tu może być na przykład zrobiony na 3. Możecie taki szerszy sobie zrobić, nie? To tak naprawdę tylko od was zależy. Jeżeli chcecie, to możecie nawet go podciągnąć tutaj do samego końca, nie? O, nawet do tego miejsca możecie podciągnąć ten ogródek, jeżeli macie taką potrzebę, nie? Ja sobie tutaj zrobię coś takiego. W ten sposób, nie? Kolejną rzeczą, jaką musimy zrobić, jest tutaj ta boczna ściana i ją będziemy zaczynali od tego miejsca, czyli tutaj tak naprawdę stąd robimy sobie coś takiego od razu i tu możemy sobie to przeciągnąć, tylko teraz się zastanawiam w jaki sposób, ale myślę, że spokojnie w ten sposób możemy sobie tutaj to przeciągnąć, mając coś takiego. Teraz oczywiście przechodzimy na tą stronę, tutaj będziemy mieli coś takiego, tutaj będziemy mieli z kolei znowu coś takiego, elegancko, tu sobie podnieśmy, tu nie będzie żadnego okna na tej ścianie na szczęście, więc tutaj nie musimy się specjalnie o nic martwić. Tu z kolei będzie okno, więc tutaj robimy sobie tak raz, dwa, trzy, raz, dwa, coś takiego, tutaj możemy sobie zrobić cyk, no i tu będziemy sobie to zamykali w taki oto sposób. Do tego miejsca wszystko ładnie sobie robimy. Tutaj sobie przeciągamy i teraz ważna rzecz, ponieważ tutaj na tej ścianie będziemy robili również okna. Także przeciągnijmy sobie na początku coś takiego. Tu sobie zaznaczmy, że będzie szło takie odgrodzenie tych okien. Z tego co pamiętam, to te okna będą szły w taki sposób, że tu będzie coś takiego, tu będzie coś takiego, tu się nam wszystko zgadza, z tą różnicą, że tutaj dodajemy sobie jeszcze coś takiego, no i tu będziemy ciągnęli sobie to do góry w taki oto sposób, pamiętając, że to musi być wszystko ładnie zamknięte, dlatego tutaj będziemy sobie to przeciągali, w taki oto sposób. Tu sobie robimy tak, tu oczywiście dociągamy sobie w ten sposób, ok, natomiast tutaj ja bym to zrobił w ten sposób, że dodamy sobie coś takiego i tutaj zrobimy, powiedzmy, że tak i teraz mamy tutaj okna na 4 i to nam się wszystko fajnie zazębia. Tutaj z kolei robimy sobie coś takiego, że no tak naprawdę tu już możemy ułożyć deski, nie będę tutaj czarował specjalnie. Ok, możemy sobie zrobić coś takiego, powiedzmy, elegancko, no i tutaj będziemy mieli sobie nasze wyjście. I teraz jak zrobić to wyjście? No to wyjście możemy sobie zrobić dwojako, ja sobie zrobię w taki oto sposób. Ok, tu sobie to poprzeciągam, elegancko, coś takiego chcę tutaj sobie mieć w tym miejscu. Przechodząc na tę stronę, tutaj sobie przeciągamy tutaj do samego końca i tu powiedzmy, ciężko mi nawet określić teraz dokładnie w którym miejscu, bo nie pamiętam, więc nie będę was tutaj bajerował, że pamiętam, że patrzcie, dokładnie w tym miejscu musicie zrobić to i to. Nie, na oko. Na oko ja sobie zrobię w tym miejscu. O, powiedzmy coś takiego. O. I tutaj będę miał okno. Tutaj będę miał sobie 2 okna. Ja to robię dosłownie na oko. Także tym się nie kierujcie, że ja tutaj coś zrobiłem. Jeżeli chcecie to zrobić bardziej w lewo, bardziej w prawo, śmiało róbcie. To jest wasza chata i możecie tutaj z nią zrobić tak naprawdę wszystko, co tylko zechcecie. Ok, i mamy na początek coś takiego. Teraz możemy sobie od razu wyłożyć tutaj podłogę. Podłogę robimy ze zwyczajnych desek, także ja pstryknę palcami i podłoga się wyłoży, żeby nie marnować waszego cennego czasu. Ok, i podłogę mamy wyłożoną. Przejdźmy sobie tutaj, tu możemy oczywiście zrobić sobie nasz taras. Taras robimy na tyle, na ile chcemy, szerokości oczywiście, no i tutaj dodajemy coś takiego. No i możemy sobie jeszcze tutaj strzelić obramówkę, jeżeli nam na tym zależy, jeżeli nie, to nie. Ok, wróćmy teraz do przodu i skupmy się na tej górnej części, czyli zaczniemy robić nasze piętro. Ok, jeśli chodzi o górę, to tu robimy z kolei w taki oto sposób, że odtąd robimy raz, dwa, trzy, tu się zgadza, tu sobie przeciągniemy od razu dotąd, zarysujmy sobie ten nasz dach, który będzie wyglądał w taki oto sposób tutaj dotąd, będzie się przeciągał coś takiego. Tutaj również będzie w tym miejscu. Ok, tu będziemy mieli cyk, coś takiego. Tutaj będziemy dalej przeciągali. Tu będziemy sobie o jedno cofali. Będziemy mieli tutaj w tym miejscu cyk, coś takiego. Tu przeciągamy sobie dotąd i tu o jedno będziemy mieli wysunięte. Ok, i mam sobie to mniej więcej zaznaczone.
I teraz jeszcze zanim przejdziemy dalej do budowania, potwierdźmy sobie, że wszystko mamy dobrze zrobione. Czyli tak o, tu mamy 2 odstępu w tym miejscu. Ok, tu mamy 2 odstępu do tego miejsca. Tu z kolei odtąd mamy 2 odstępu do ściany i później mamy 3. To się zgadza. Tutaj mamy 1 odstępu, tu 1 odstępu, git. Tutaj dociskamy dotąd i tutaj nie mamy nic, git. Tutaj mamy 1 odstępu, git, tu mamy 1 odstępu, git, tu mamy 1 odstępu, git. Ok, teraz to sobie podnosimy na 3. Tu podnosimy raz, 2, 3. I to sobie przeciągamy tutaj dookoła. Ciągniemy sobie to w ten sposób. Ok. Do tego miejsca na pewno. I tutaj jeszcze będziemy robili, myślę, na pewno będziemy tutaj robili coś takiego, że tutaj zrobimy sobie 1 odstępu i zrobimy jeszcze coś takiego, żeby to nam się wszystko ładnie zgadzało. O, w taki oto sposób. Tu oczywiście sobie wszędzie już łatamy. Ok. I teraz jak to mamy zaznaczone, czyli ten przód mamy zrobiony, to myślę, że w międzyczasie możemy sobie jeszcze zrobić, to wygląda tak. Możemy sobie tutaj wyłożyć podłogę, bo tutaj już nie będzie nic istotnego, ale zanim wyłożymy podłogę, to tutaj możemy sobie jeszcze zrobić od razu wejście na górę. Teraz jak to wejście zrobić? Ja to wejście robię sobie w taki oto sposób. Elegancko. Mam coś takiego. Teraz bierę sobie kwarcowe półpłytki, no i tutaj po kolei stawiam sobie coś takiego elegancko tutaj do góry. I tu już powinno mi się to wszystko ładnie zazębić. Ok, tu mi się wszystko ładnie, pięknie zgadza. Dociągnięte. I teraz sprawdzamy, czy uda nam się tu wszystko ładnie, pięknie wejść. Uda nam się ładnie, pięknie wejść, więc wszystko jest C. Ok, to by było na tyle z tego miejsca. Tu oczywiście dach zamykamy troszkę niżej, ponieważ w tym miejscu niestety ten dach musi być niżej. Ok, mamy coś takiego. No i tutaj na tym poziomie, na poziomie tej 4. kratki możemy sobie wyłożyć całą resztę, więc ja pstryknę palcami, żeby nie marnować waszego czasu i tu sobie wszystko ładnie, pięknie wykładamy białym betonem. Ok, i mamy tutaj wszystko wyłożone, to mogę sobie w sumie wyciąć. Ok, tu jeszcze tylko położę sobie od razu za pamięci barierkę. Git. I teraz tak o, tutaj wracam sobie do początku i tutaj jeszcze zróbmy sobie coś takiego, że zróbmy sobie może, nie wiem, o, w tym miejscu takie rozdzielenie, żeby to jeszcze tutaj było. Dobrze, i tu już mogę sobie to zamknąć. Tą ścianę tutaj, cały ten przód mamy zrobione, wszystko nam tutaj ładnie, pięknie wygląda. Tu robimy 2 odstępu na 2 i możemy sobie zrobić coś takiego. Tutaj elegancko i tutaj niech idzie to w taki oto sposób. Tu ewentualnie możemy zrobić ten wyjątek faktycznie, że nam się zrobi coś takiego. Chociaż jeżeli nie chcecie, ja jednak stwierdzam, że wolę coś takiego mieć i robię to w ten sposób. Tutaj z kolei robimy raz, 2, 3, 4. Przeciągamy sobie elegancko. Ok, tu będzie nasze okno, tu sobie podciągamy to do góry na tą samą wysokość. Nie wiem, czemu mi się te bloki nie ładują. Dobrze, teraz sobie robię tak. Ok. Sobie to przeciągnę do tego miejsca, tu sobie to ładnie wybuduję. Coś mam chyba z tekstur packiem. Albo mam coś z tekstur packiem, albo coś z shaderami. Będę musiał jakieś aktualizacje porobić. Dobra, i tu robimy coś takiego dodatkowo. Chociaż tu możemy zrobić jeszcze, żeby tak było typowo co 2, nie? Ok, przejdźmy do tego miejsca. Tu robimy oczywiście w ten sam sposób, czyli coś takiego. No i tutaj, moi drodzy, możemy sobie zrobić również coś takiego z kolei na odwrót. Czyli jak tu mieliśmy 1, a tu mieliśmy 2, to tutaj robimy 1, a tu robimy 2. W ten sam sposób. I teraz tak, o, tu sobie przeciągamy i tutaj ja sobie zrobiłem tak, że tak jak budowałem te okna, czyli jak tutaj mamy coś takiego, to tutaj między tym a tym robiłem sobie okno. Czyli tutaj robię raz, 2 i tu mam okienko. I to okno idzie w taki oto sposób, to jest małe okno. Mamy coś takiego, tu możemy sobie zabudować. W taki oto sposób nam się tu wszystko ładnie zazębiło. I teraz tak o, tu robimy sobie 2. Od tej strony w takim razie również robimy sobie 2.
No i tu lecimy dookoła. Cyk, cyk. I tu będzie ten nasz świetlik na 3 zrobiony w taki oto sposób. Tu z kolei możecie tak mniej więcej na środku, nie wiem, w tym miejscu, ja sobie zrobię coś takiego, że pierw przeciągnę o 1, czyli z tej strony również przeciągnę sobie o 1. Tu mniej więcej tak jakoś na środku możecie sobie zrobić kolejny świetlik właśnie na 2. W taki oto sposób. Sobie tu teraz zabudowujemy tą resztkę elegancko i mamy coś takiego. Teraz pozostało nam jedynie uzupełnić wszędzie szyby. Więc ja pstryknę palcami i to się zrobi. Wszędzie wstawiamy ciemne szyby, w sensie czarne szyby. Tutaj pamiętacie tylko, żeby zrobić coś takiego. Cyk, no i tu przy wyjściu, ja sobie tu zrobiłem inaczej, bo tu nie wstawiałem takich normalnych drzwi, tylko zrobiłem sobie coś takiego i tu zrobiłem w ten sposób. Dodatkowo tutaj sobie zrobiłem raz, 2, 3, 4 w taki oto sposób, no i tu jeszcze jedną sobie postawiłem w taki oto sposób jako dekorację, nie? Resztę wykładamy wszędzie czarnymi szybami, ciemnymi, czy jakimi tamkolwiek chcecie. Tu jeszcze ważna rzecz przy budowie tego dużego okna, to okno dociągamy do tego miejsca i robimy je w taki oto sposób po prostu, nie? Bo jeszcze o tym zapomniałem powiedzieć, a to okno rzeczywiście się różni, bo ono dociąga się tylko dotąd i tu robimy osobno, nie? To także tyle, także pstrykam palcami i wypełniam resztę. Okej, i skoro mamy to zrobione, to teraz tak, wstawmy sobie tutaj oczywiście drzwi od wewnątrz. Jeżeli chodzi o oświetlenie wewnątrz, to ja to sobie zrobiłem w taki normalny, tradycyjny sposób, tutaj bez wydziwiania nie dodawałem jakichś tam, wiecie, enderpałek i tak dalej, bo to miało być zrobione ładnie, fajnie i przede wszystkim tanio. U góry oczywiście ustawiłem sobie na przykład tutaj, tak żeby to, wiecie, to wszystko było w takich miejscach, gdzie to jakoś się nie rzuca za mocno w oczy. Ok, przejdźmy sobie do zewnątrz. Jeżeli chodzi o dekorację, no to tak ja sobie tutaj ustawiłem na pewno takie oto drzewko. Tutaj z kolei ustawiacie liście takie, na jakim biomie jesteście, to znaczy jeżeli jesteście na biomie, nie wiem, tajgowym, to ustawiacie liście z drzewa tajgowego, jeżeli jesteście na biomie jakimś tam jeszcze innym, to robicie jeszcze coś innego, wiecie o co mi chodzi, prawda? I teraz tak tu oczywiście sobie dokładam jakieś tam, wiecie, różne tego typu dekoracje, żeby mi się to wszystko fajnie komponowało. Ok, coś takiego, tu jakąś trawkę, cyk, 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 krzaczki sobie fajnie pododawać i teraz tak tutaj jeszcze w tym miejscu zrobiłem sobie coś takiego, że tu mi schodziła, proszę, taka oto liana na dół w ten sposób, nie? Możecie to nawet zrobić tak, że ty odtąd będzie szło, coś takiego, nie? To zawsze troszkę fajniej wygląda, tak bardziej niby post-apo, ale still wygląda to dobrze. Tu oczywiście pododawać trzeba sobie jeszcze jakieś krzaczki, roślinki, żeby to wszystko fajnie wyglądało. Jeżeli chodzi o wejście możemy sobie zrobić coś takiego, może przesadzam, pójdźmy trochę bardziej w tym kierunku raczej. Ok, z drugiej strony z kolei tutaj możecie sobie zrobić podobnie, czyli tutaj zrobić cyk, 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 tutaj z kolei cyk i sobie tak przesuwać, żeby to fajnie wyglądało w jakichś odstępach. Tak naprawdę to zależy tylko i wyłącznie od Was, więc ja tu nie chcę Wam nic narzucać. Jeżeli chodzi o oświetlenie, oczywiście tutaj na pewno cyk, tutaj cyk, tu sobie możemy postawić, tudzież podwiesić, ja sobie podwieszę w tym miejscu. Tu z kolei możemy sobie również podwiesić coś takiego, możemy sobie tutaj dodatkowo ustawić, tutaj możemy sobie coś ustawić. Z zewnątrz, no to na pewno możemy sobie tu ustawić, tutaj. Tu możemy sobie podwiesić coś, tu możemy sobie postawić coś, tu również możemy sobie coś postawić. Tutaj ja bym sobie postawił tylko w tym miejscu i w tym miejscu. Ok, i tak naprawdę kwestię oświetlenia mamy ograną. Ostatnim elementem i pójściem na łatwiznę jest po prostu wykończenie tych wszystkich tutaj, wiecie, roślinek w taki oto sposób, że sobie pododajemy jakieś tam krzaczki w taki tradycyjny, prosty sposób mączką kostną, żeby nam się to wszystko ładnie komponowało. Ok, tutaj również możemy sobie pododawać i w taki oto sposób mamy zrobioną
taką oto chatę. Tak jak możesz zobaczyć, domek wpleciony w krajobraz prezentuje się naprawdę niesamowicie. Nie tylko na płaskim świecie będzie wyglądał super, ale również wpleciony w wybrany przez Ciebie biom. Jak zawsze, kwestia tylko dobrania odpowiednich dekoracji wkoło domku, to znaczy odpowiednich do danego biomu. Jeżeli budujecie na biomie na przykład tajgowym, to korzystacie z liści tajgowych, jeżeli na biomie dżunglowym, to z liści dostępnych na biomie dżunglowym. Tak jak już mówiłem, jeżeli ten domek Ci się podoba i doceniasz moją pracę, to w tym momencie zostaw darmową subskrypcję z dzwonkiem, dołączając tym samym do elitarnego grona moich widzów. Będzie to mega pomocne, jeśli dodatkowo zostawisz łapkę w górę i komentarz, na który z przyjemnością Ci odpowiem. Jeżeli to już wykonasz, to możesz również paść na mojego Instagrama i Discorda, do których link znajdziesz w przypiętym komentarzu. Z mojej strony to już wszystko. Bardzo Ci dziękuję, że oglądasz mnie do samego końca. Życzę Ci miłego weekendu i do zobaczenia w kolejnym odcinku już w piątek. Cześć!